Witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Dziękujemy bardzo za wszystkie subskrypcje oraz komentarze. Do subskrybowania naszego kanału oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, abyście byli na bieżąco z naszymi odcinkami. Jak również dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne, aby te piękne urządzenia znalazły swój własny ciepły kąt. W dniu dzisiejszym jesteśmy u Przemka. Przemek budowniczy. No, nie ma co ukrywać. Eksperymentator raczej. Albo tak, ale jedno z drugim jest mocno powiązane, bo na pewno widzicie w tle tutaj cuda takie, które jak otrzymałem na mojego WhatsAppa informacje z pierwszym filmem, to postanowiłem wsiąść w auto i przyjechać, aby to obejrzeć i posłuchać i powiem wam, że wrażenia są ogromne, a powiem tobie, że nie mogłem się doczekać tego filmu, bo chciałem bardzo zobaczyć czegoś takiego zrobione w domu samemu, że tak powiem, zaprojektowanie i tak dalej. Nie jest to rzecz łatwa i naprawdę widać, że ciebie to nie odpuszcza. No, jeszcze jest parę, cały czas nowe rzeczy się nasuwają, ale im dalej w las widzę, że to więcej drzew rośnie. Nie? To tak jak u nas w muzeum, bo czym więcej mamy skończone, tym więcej jest jeszcze nieskończone. Mamy skończone schody już, mamy porobione elektrykę w dużym stopniu, już światła nawet prawie u góry, ale cały czas końca nie widać, bo ciągle jeszcze brakuje regału, brakuje tego, brakuje tego. Do PRL takie małe są najdłużej, kosztują czasu i pieniędzy. No, niestety. Bo tak samo jak się buduje dom, na początku się policzy bryłę, działkę, to mniej więcej człowiek wie, ale później jak dochodzą kontakty, przewody, a może taką instalację, a może taką instalację by się wsadziło, nie? No. A tu bateryjki jakieś, fotowoltaikę, no i się zaczyna cyrk. Czary. Także ja i tak cały czas żyję tą dobrą nadzieją, że już za jakieś może 2 tygodnie zaczniemy wnosić pomału sprzęt już, przynajmniej przenosić tam, jeszcze ustawiać się nie da, ale przenosić już chyba będziemy. Trzeba mieć trochę pewności też, czy pogoda będzie No już w miarę, to jest właśnie, bo ogrzewania nie ma, przynajmniej jeszcze na tym etapie, no ale może pogoda dopisze, ale nie o tym miała być mowa. Mowa miała być o tym, że jesteśmy u ciebie, a ja też chciałem przeprosić wszystkich za to, że ostatnio filmów jest mniej, ale po prostu nie mam czasu. Nie mam czasu kręcić. Moje skarby, które tutaj pozdrawiam serdecznie, też wyjechały, bo obowiązki zawodowe ją wzywają. Mnie również pogoniły i nie było czasu nawet nakręcić przez dłuższy czas odcinka. I cieszę się bardzo, że mogłem w takim razie się zmotywować, przyjechać do ciebie i będziemy tutaj dłuższy czas, także przygotujcie się na dłuższy odcinek, omawiać te piękne kolumny, tak? No, bo ja wiem, czy tego z kolumnami tymi to jest tak, że jak wiecie z poprzednich odcinków, to robiłem wszelakie możliwe próby, najpierw z hornami, z tymi tubami Wojta, tak. I to po kolei tak wyszło, że później były parzyste horny, czyli wychodziły w jedną i w drugą stronę. A dzisiaj taką budowę widzimy w JBL-u, na przykład w tej takiej słynnej szafie, tylko ja to zrobiłem w pionie i zrobiłem w stereo. Fajnie to grało. Nie miałem wtedy jeszcze dobrych przetworników, a w związku z tym, że taki nasz znajomy uruchomił kopalnię głośników w Niemczech. Pozdrawiamy Kurta. Pozdrawiamy Kurta. To jest teraz i z czego i można różne konfiguracje wreszcie uskuteczniać, bo zawsze tych przetworników brakuje. No jednak te stare przetworniki to raz, że jest coraz mniej, a drugie to cenowo w tej chwili to już naprawdę... Nie są żarty. To nie są już żarty, no szczególnie jakieś takie całkiem unikalne. Tu na przykład mam takie głośniki, które te akurat zupełnie przez przypadek kupiłem i wyobraźcie sobie, no praktycznie nie ma ani słówka. No, każdy, kto pierwszy raz je obejrzał w tej pozycji, mówi, skąd masz te tanoje? A to nie są żadne tanoje, przede wszystkim one ma 21,5 cm. Są to głośniki szerokopasmowe, w środku już wentylowane. Się okazało, że za pomocą gogli ze zdjęć znalazłem jedną, jedyną aukcję w Niemczech na eBayu, która cokolwiek na ten temat facet, który to sprzedawał, jeden taki głośnik powiedział. Pod warunkiem, że miał rację. Miał, bo ja później to sprawdziłem. Tak, to jest głośnik, który wypuszczała firma Neckermann, którą później widzimy w tych wszystkich marketach. Nie Neckermann, tego, ojej, w Oslo była firma Neckermann, to był katalog, a firma, która sprzedawała tam radia później, to była szwedzka firma, o Jezus. No widzisz, amnezja. Za chwilę mi się przypomni. W każdym razie głośnik
wyprodukowany w 50 roku i ma dziwną nazwę Dynamic Stereo. No przecież wtedy prawie nic nie było stereo. Nie? Corting. O, Corting. Wtedy jeszcze jak miała firma w Szwecji, ale Corting, jak widzisz, zamawiał głośniki w Norwegii. Takie. I to też tej firmy już nie ma, nie? Także przetworniki 4 występowały w jednej kolumnie takiej, bo ja wiem, gdzie to mogło być, no w każdym razie jakaś taka narożna kolumna jakby ze świetlicy, czy z jakiegoś kościoła, jak zwykle, nie? No bo kogo wtedy było stać na takie różne cudeńka, nie? I po 4 takie piękne rzeczy montowane, wszystkie są oczywiście sprawne i grają. No albo na przykład tutaj miałem ten głośnik duży, gdzie go, tu położyłem, popatrzcie, taki rodzynek. To jest głośnik Siemensa, to jest wielkie jak... No naprawdę. Chciałbym naprawdę gdzieś zdobyć drugi identyczny. Może ktoś ma. Dlatego, że trzeba do tych kolumn jeszcze zrobić na dole basy, bo później wytłumaczę, co się wydarzyło podczas budowy tej kolumny, bo to jest po prostu niewiarygodne. I teraz tak, no to takie Siemensy bardzo, jedna sztuka przynajmniej by mnie bardzo urządzała, ponieważ no, kiedyś miałem takie radio, ktoś przywiózł z Niemiec i to radio w strasznym stanie, zgnita buda, no ale wiem, te 2 głośniki, no po prostu skarby, nie? Fajne, duże, fajne głośniki, szeroko. Ale został jeden. Tylko jeden był. Bo to na cały przód był, na całe radio to było 157 chyba Super Lux takie radio. Ono tam ma jeszcze oznaczenie cyfrowe szersze, bo tam oni numerowali wszystkie radia tam dość dokładnie, tak samo jak Grundig. Zobacz, ile ma modeli. Każdy ma swój numer, trzeba wiedzieć, co to oznacza. 1040, 4050, 4060 i to każde radio się czymś tam różni, nie? No i takie właśnie głośniki bym potrzebował na basy, bo tutaj się... Wezmę może teraz aparat i pokręcimy, pokażemy z bliska. No, z bliska troszkę. To by trzeba było obejrzeć faktycznie. Z każdej strony sobie, Romek, tu zajrzysz. Tak. No, a ty możesz teraz opowiadać o tym, co tutaj widzimy. Tutaj widzimy. To jest ogromne przede wszystkim. Jaka to jest średnica? Tutaj mamy średnicę 80 cm. Znaczy ja się zamierzałem w ogóle do tego, żeby zrobić metrowe. Ale tak, no bo tak mi wychodziło z pewnych obliczeń, o których tu już tam w ogóle nie będę wspominał, ale później to zredukowałem i bardzo dobrze, bo tu ciekawe zjawisko w ogóle zachodzi w tych kolumnach. W każdym razie ta cała obudowa to jest dokładnie pół kuli, abyśmy widzieli pół obciętego globusa. Ja na to mówię parasolka, bo to trochę tak przypomina no, właśnie tak, budowę parasola. Z boku to właśnie tak wygląda jak parasol. No, wzór na te elementy to oczywiście jest zrobiony w komputerze, bo jest program do robienia kuli, można podzielić na dowolne elementy. To właśnie mi syn to wysłał już gotowe, bo jemu to idzie bardzo szybko, a to jest architekt, tam bardzo dobrze się porusza we wszystkich programach graficznych. Jemu to zajęło dosłownie od zadania 15 minut, już miałem wydruki, nie? Także, że tutaj właśnie można popatrzeć, to jest jeden element, tutaj jest takie jakby musą na zrobienie jednego elementu i pół kuli się składa z 12 takich elementów, nie? No oczywiście one są lepione z takiej specjalnej sklejki do gięcia. Ta akurat była robiona we firmie w Orzechowie, bo okazuje się, że podobno już znikąd nie można dostać już sklejki. Nie ma w ogóle wyboru, bo podobno ta choroba, co wszystkim zabrała rozum, to zabrała też i siły, nie? Aha. No, że nie wolno już nic sprowadzać, nic skupować, bo okazuje się, że w Rosji gra tej sklejki była robiona, nie? Aha. I mam problemy teraz z tym. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jest oficjalna wersja taka, nie? Także sklejka do gięcia, ona ma około od 5 do 6 mm. No i z tego trzeba było ugiąć te elementy, zeskosować te brzegi tak delikatnie i po złożeniu to skleić, bo one tu nie mają żadnych dodatkowych elementów. Było zrobione do tego specjalne jakby kopyto i na tym to było lepione, nie? Ile, jeżeli mogę zapytać, czasu zajęło ci zrobienie tego? Nie będę mówił, bo ktoś powie, że za szybko pracuję. ale czasu jest bardzo dużo potrzebne. No ale tu jeszcze musiałeś w środku to też sklejać. Tak, ja zaraz elementy. Wezmę tylko wskaźnik, tak jak nasz ulubiony reduktor szumu. I teraz tak. Czasza jest zrobiona z 12 tych elementów, które tworzą kulę. 12 takich wsporników i 12 elementów
filcowych, czyli już mamy 36 elementów na samej czaszy. Jedno koło, które trzyma od zewnątrz, jedno koło, które u szczytu trzyma od tego, czyli 2. To już mamy 38 elementów tylko na samą tą parasolkę, nie? I każdy ten dzwonek, który tu widzimy, w którym jest oprawiony głośnik, a to w ogóle to jest głośnik Saby koaksjalny, chyba pierwszy głośnik koaksjalny, jaki w ogóle na świecie był. Tak mi się wydaje. Występowały te głośniki tylko w jednym radiu Saby, tym W3, ale to było, nie pamiętam dokładnie model. W każdym razie 53 rok produkcji ubiegłego wieku. I teraz ten element to jest nic innego jak dookólna linia transmisyjna, która z tym parasolem tworzy pewien przekrój, który później pokaże, jak to jest zrobione. W każdym razie do wykonania tych elementów potrzeba zrobić 5 stożków, który ma po 32 elementy. Każdy stożek jest zrobiony z 32 elementów, bo tak wychodzi z podziału koła. No, trzeba było to wyciąć w odpowiedniej trapezy, wyliczyć, jakie to są te trapezy, podzielić to, poskosować, skleić ze sobą i dopiero się otrzymało takie dzwony. To też są stożki, no te, tak, które tutaj widać. I tutaj jeszcze są 2 elementy, których nie widać, są w środku. Nie? Czyli mamy 5 stożków po 32 elementy, do tego jest jeden front i jeszcze oczywiście postument, no tam postumentu nie liczmy. No ale tył jeszcze też. Tak, tam jeszcze w środku są dna, takie różne rzeczy, które po prostu potrafią, znaczy jak potrafią, dna tej całej elementu, które służą do skręcenia całej tej konstrukcji na jednej śrubce dosłownie, nie? No bo to jest, no nie możesz wielu elementów mieć takich, które ci zabierają po prostu dźwięk albo robią jakieś dziwne odbicia, nie? Trzeba było to tak wszystko przemyśleć, żeby po prostu za pomocą jednej szpilki skręcić cały ustrój, nie? I to wszystko razy 2, bo mamy 2 kolumny. No, nie da się inaczej. No. Chcemy mieć stereo, nawet jak się ma tylko jedno ucho, nie? Tak, dziękuję, że mi przypomniałeś. Proszę bardzo. I teraz tak, jakbyś Romek tutaj pokazał, to bazą wyjściową była rosyjski projekt linii transmisyjnej. To wygląda w ten sposób. Ja kiedyś takie duże kolumny robiłem. Tu jest montowany normalnie głośnik i dźwięk przechodzi przez taki saksofon do przodu. I teraz jak popatrzymy na ten rysunek, nie wiem, czy to będzie dokładnie widać. Czekaj, przejdę z tamtej strony, ty sobie z tej z prawej. To tak. Tu mamy czaszę, którą widać na tym rysunku. To jest wszystko namalowane w skali 1:1. Tu mamy stożek, w którym jest zamontowany głośnik. To widać tam z zewnątrz, jak to jest zrobione. A ten saksofon, jak sobie popatrzycie, to jest dokładnie w tym miejscu. Tak. Jest pewna korekta tylko zrobiona. O, tak. Jest tylko pewna korekta zrobiona, żeby to się mieściło w czaszy. I teraz tak. Tu są te 2 stożki, które widać w przekroju. Tutaj dźwięk. To jest komora rezonansowa, która się kończy w tym miejscu. I tu jest mocowanie na szpilkę z tym tyłem, nie? Ale trzeba było jeszcze wykonać kilka kierownik. Dźwięk dokładnie przechodzi tak, przez puszkę rezonansową. Tutaj są tylko jedne elementy, które to trzymają, dokładnie 3 elementy, które na obwodzie trzymają jeden element z drugim, są sklejone na stałe i dźwięk przechodzi za głośnika w ten sposób i do przodu. Razem na całym obwodzie dzieje się to samo zjawisko, no bo to trzeba sobie wyobrazić, jak to w 3D wygląda, nie? Teraz, nie? No i teraz w tym miejscu mamy wygłuszenie wsadzone, a tutaj mamy zrobioną piankę tą zębatą, tylko na tych, cienka tam jest 2 cm z tymi ząbkami, takimi ta pianka akustyczna, a tutaj w tym miejscu jest złożona wełna. I tutaj mogłem zrobić pewne regulacje, żeby albo kolumnę bardziej wytłumić, albo mniej. No i na obwodzie oczywiście tu wszędzie jest wszystko wylepione tym filcem, który w tym akurat układzie służy też częściowo jako wytłumienie drgania całego ustroju, chociaż paradoksalnie ci, co mają z techniką do czynienia, to wiedzą, że tego typu zamknięta bryła jest sama w sobie sztywna, bo wszystko, co się zamyka w kulę, w koło, nie posiada takich rzeczy, które mają płaskie elementy. Płaskie elementy drgają, bo to są po prostu
no jakby powiedzieć folię, tylko w zależności od grubości, długości i tak dalej. One będą zawsze drgały, a coś, co ma zmienny kształt, samo w sobie się jakby usztywnia, nie? Aha. I to jest takie zjawisko w technice nam znane, nie? I dlatego takie cudowne są wszystkie przekroje, które mają okrągłe, różne kształty, nie? Są najtrudniejsze w sumie do wykonania, ale mają największe, jakby powiedzieć, to za pomocą najmniejszej ilości materiału można zrobić najsztywniejsze konstrukcje. Plastry miodru trochę też to przypominają, ale to jest, jak popatrzę na przykład na budowę pszczelą, no to rzeczywiście może okrągłych nie robią, ale to było najprostsze połączenie, jakie można było w przyrodzie po prostu uzyskać, nie? I dlatego ma też taką efektywność, nie? No, to by było to, nie? Tutaj z przodu zrobiłem w ogóle 6 reduktorów, które było można nakręcać na te śruby, bo generalnie od razu cały ustrój przewidziany był pod ten 25 cm głośnik od Saby, ale musiałem sprawdzić, jak te wszystkie głośniki, które tu w domu posiadam, ciekawe, zagrają w tej konstrukcji, nie? No i zrobiłem. I mogłem badać od 20 przez te wszystkie tam średnice Philipsy, nie Philipsy, które tam posiadam, te Neckermany i te inne różne duperele, takie unikatowe. I też sprawdziłem na przykład w tych ustrojach głośniki owalne z Seasa. Były konfiguracje z przodu z głośnikiem Audaxa, bo akurat miałem taki mały, on jest dość skuteczny i fajnie wygląda. To jest coś takiego jak tu. To też jest zabytek. No, on tu na razie nam się przyczepił na magnesik, ale to jest bardzo stary głośnik Audaxa i takie dwa wysokotonowce miałem z przodu, nie? No, można sobie dla porównania zobaczyć, to jest średnica ołówka i średnica tej cewki, nie? No, takie maleństwo, ale bardzo dobrze grające, nie? Na razie go tu przylepimy do tatusia, żeby nam nie uciekł. I to by było na temat tej budowy. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że na obwodzie tutaj ten film zakrywa łączenia, które wykonałem przez laminację tkaniny bawełnianej przez klej Wikol, żeby w razie czego tu gdzieś nam się coś tam nie rozlazło, no bo wiadomo, że kleje to nie są jakieś rzeczy, które są wieczne, nie? Więc trzeba pewne rzeczy porobić. Jeszcze może pokażemy zdjęcia jeszcze w komputerze. W pracy, jak tak, no to można pokazać oczywiście, nie? No i teraz tak, na czym polega śmieszność tej całej konstrukcji, na którą wpadłem zupełnie przypadkowo, no to jest tak, no badam te głośniki, oczywiście wybrałem najlepsze tam, które według mnie najlepiej grały, ale mówię, kurczę, brakuje tego mi basu, nie? Głośnik, który praktycznie był wyjęty, grał bardziej basowo, jak głośnik wsadzony do tego ustroju. I co się dzieje na przykład, że przez wsadzanie do tej całej linii transmisyjnej w pewnym momencie wycisza się bas, ale kurczę, zaraz powstaje coś takiego jakby, no nie wiem, jakby się było w jaskini, po prostu taka przestrzeń i szczegółowość niesamowita kosztem właśnie tego basu. No i mówię, cholera jasna, chyba zrobiłem jakiś sprzęgło akustyczny, no bo coś takiego dziwnego się tu tworzy, ale jak na przykład odwracałem głośnik, bo mówię tak, może w przeciwfazie gra, nie? No tutaj badania różne były, nie? Oczywiście nie było wtedy wysokich tonów, bo no, one też się gubiły, nie? Więc głośnik musi być tak włożony i stwierdziłem, że później zrobiłem próby z basami i właśnie zagrało dopiero fajnie, nie? Ale mamy tą szczegółowość, która z tej linii transmisyjnej wychodzi, czyli przepiękną średnicę i bardzo ładne wysokie tony i do tego musi być osobna kolumna na dole basowa, nie? Chociaż na tej... Przepraszam, jak długo gadam, to zaraz mam... Na naszej płycie testowej zabrzmiało to bardzo ładnie. Nie można powiedzieć, że brakowało basu. Znaczy, nie brakuje basu, bo jest trochę przester. Po prostu basu podciągnąłem, ale tu cały dowcip polega na tym, żeby kolumna grała na wzmacniaczu. Wszystkie hebelki mają być na 0 no tak. I najlepiej jakby nie było w ogóle konturu, prawda? Ojej, tak, prawda. No bo kontur, no to wycina nam pewne pasma, no które niekoniecznie chcemy gubić, no nie? Albo zyskać? No tam zyskać, no takie dudnienie czasami jest, bo niektóre konstrukcje, tak jak te na przykład, czy horny, one ten bas wzmacniają. Jak wciśniesz kontur, to od razu przestrajasz cały odbiór, nie? To po to się robi, żeby na całkiem piurystycznej konstrukcji wzmacniacza uzyskać
ten smaczek, prawda? To może damy teraz trochę dźwięku. Do wiwatu, co? Do wiwatu. Tylko czekaj, nie wiem jak to jest, no. Puszczaj, pyk. Pyk. Mamy. Ale ja tego utworu nie lubię. Jeszcze raz. Ten utwór lubią widzowie. No tak, ciężko będzie to oddać ze względu, że mam mikrofony założone. To raz, a druga sprawa, no to stereofonii szczegółowości nie oddaje żaden z tych aparatów. Ale postawię aparat i podyskutujemy o tym, bo jest tutaj coś bardzo ciekawego, co usłyszałem i muszę się tym podzielić, ale muszę się najpierw tutaj, jako że jestem sam, jakoś tutaj zainstalować znowu, żebyśmy... Mamy super miejsce, bo mikrofon stoi na puszce z orzechami i na puzzlach. Także takie zaaranżowane stanowisko całkowicie reporterskie jest ojej. Tym bardziej, że jeszcze światło tutaj... Na które światło mogę troszeczkę zmniejszyć. Nie. Może tak lepiej? Może tak lepiej. No, może trochę bo tam nawet... to światło akurat ono ci świeci pewnie nie... Ale słuchajcie, bo co chciałem powiedzieć, jako że ten utwór bardzo dobrze znam, no bo ten utwór towarzyszy nam tutaj już od bardzo, bardzo dawna, ale jeszcze w życiu nie słyszałem go w taki sposób. No to jest właśnie, to obnaża pewne rzeczy. Nie? To ja spróbuję nagrać, zanim jeszcze pojadę, ten utwór włączymy, ja postawię telefon bliżej i postaram się nagrać go tylko i wyłącznie z mikrofonu, z telefonu. Być może widzowie będą mieli lepszy pogląd na to, ale po prostu tej stereofonii i tych instrumentów, tego wszystkiego, które dzisiaj tutaj usłyszałem w trakcie tego nagrywania, nigdy nie słyszałem. Jeszcze na żadnym innym sprzęcie. No, ja powiem tak, że teraz dzisiaj słuchaliśmy to, jak przyjechałeś Beatlesów, nie? Tak. No Roman mówi, jak to jest możliwe, że to tego, że tak słychać tą płytę, nie? No a ja mówię, no płyta była nagrywana monofoniczna, jest zremasterowana, jest bardzo ostre stereo, ale w tych kolumnach to jeszcze ostrzej słychać, tak. Nie? Normalnie człowiekowi się to gdzieś tak jednak rozmywa, nie? Tak, a tutaj nie ma zlituj się. Nie. To jest po prostu tak rozłożone to wszystko i tak szczegółowo rozłożone, jakby po prostu można było powiedzieć, że grają dwa różne urządzenia, które są mniej więcej ze sobą zsynchronizowane. No, ale ja to na przykład postrzegam ten dźwięk z tych kolumn w taki sposób, że zjawisko, które tutaj jest, ono mniej więcej się może wytłumaczyć to, co widzimy przy rozszczepieniu światła przez pryzmat. Z jednej strony wchodzi światło białe, a za tym pryzmatem cyk. Tutaj jest dokładnie taki efekt, nie? No bo powiem Ci tak jak powiedziałeś, że będziesz robił tutaj zestaw basowy jakby do tego, żeby tutaj wzmocnić bas. Rozmawialiśmy krótko przed programem na ten temat, że Ty wspominałeś, że są utwory, w których tego basu brakuje. Ale... Tak, bo jest inaczej wyeksponowany w zwykłych kolumnach, a inaczej tutaj. Ale tutaj jest, tym bardziej, że tutaj jest wszystko na zero, rozumiem, w tej chwili. No to tutaj jest tego basu wysokich i średnich tonów, przynajmniej przy tym utworze, całkowicie wystarczająco,
a co by było, gdybyśmy przekręcili jeszcze na plus? To znaczy, może byłby przester, tak myślę, bo jak ja tutaj słuchałem innych gatunków muzyki, to na przykład bardzo dobrze w tych kolumnach idzie cała elektronika. Kapitalnie, to na przykład dobre takie kawałki, nie mówię o tych takich elektronicznej sieczce, tylko takie naprawdę, gdzie już ci DJ-e coś tam wiedzą o stereofonii, efektach, no Jalo to w ogóle idzie tak efekciarsko, to ci później puszczę, tak? jak to wygląda. Szkoda, że... Ale z płyty, z winyla, bo mam tam winyla. Bo jednak jest jeszcze bardziej słyszalny rozdziew jakości między tego, co idzie z tych elektronicznych mediów takich, co wykupujemy, a tutaj to jest porażka. Po prostu jakbyś usłyszał, jak brzmi ten sam utwór na przykład z CD albo tam, no to jest tragedia, nie? Taka jest różnica, nie? I ja to mam na przykład wykupione na tych najwyższych jakościach, puszczam sobie, no bo no to jak puścisz takie tam to podstawowe, no to w ogóle się nie da tego słuchać. Ale sam powiedziałeś dzisiaj, że na Spotify'u jak zmienia się utwór, to słychać jak ktoś otwiera i zamyka szufladę z płytą. Szufluje. Tak to dosłownie zostało ujęte, że te kolumny wyłapują takie detale, których na żadnych innych kolumnach jeszcze nie słyszeliśmy. No tak, no ja słyszę normalnie, jakby ktoś tam po prostu wkładał i wyjmował płyty, jakby przekładał z półki na półkę. O, ten utwór teraz, cyk, a ten chowamy, tak, kiedyś chodziła ta szafa grająca, że ramię tam zabierało, to jest tu normalnie słyszalne i to jest trochę, mnie to nawet wkurza, no ale nie będę tego filtrował zestawu, żadną cewką, niczym, bo naprawdę nie chcę, nie? No na razie trzeba zobaczyć, co z tym basem zrobić i na ile da się te kolumny zestroić jakby, żeby były pod każdy utwór. To znaczy, wiesz na czym tylko dowcip tutaj polega, bo ja tu mogę zrobić cały zestaw kompletnie bez cewek i bez żadnych zwrotnic, bo można zrobić tutaj akurat na tym tą zwrotnicę pierwszego rzędu na tym kondensatorze, czy tam tylko trzeba mieć te głośniki. To znaczy głośniki, które ze sobą współdziałają mniej więcej na tym samym poziomie skuteczności, żeby nie trzeba było ich dopasowywać do siebie sztucznie czy coś, czyli muszą być jakby zrobione, ja kiedyś tu miałem taki zestaw zrobiony całkowicie z głośników Saby i tam nie ma żadnej tej, nie? Tutaj ten jeden koaksjalny plus ten owalny basik wystarczy, tylko bas wtedy wkładam w inne pudło rezonansowe innego rodzaju i on tam się wzmocni, to jest taką małą tubę Wojta, tak kiedyś, teraz się robi te obecne subwoofery mniej więcej, nie? Że wkładasz głośnik i tam jest ta skośna deka, wydłumione jest wszystko i wylot jest do przodu, tylko że będzie zasilane pasywnie z jednego miejsca, nie? No jeszcze tutaj zobaczymy jak ten kanton, co on nam pokaże, bo podejrzewam, że nic, ale no musiałem to sprawdzić, zobaczymy, no. Na pewno zawsze można to sprzedać albo wykorzystać gdzieś tam, nie? No bo to na pewno. Tutaj, bo Romek mi dzisiaj przywiózł od takiego pana Kanton plus C, taką puszkę, no zobaczymy, czy ten bas cokolwiek będzie w stanie do tych kolumn dorzucić, czy w ogóle cokolwiek. Tak, nie? Czy to się w ogóle zgra ze sobą, w ogóle nie? może nie zagrać, tak mi się wydaje właściwie, bo tamte głośniki to są skuteczność na poziomie 80, może 6 decybeli, tak mi się wydaje, a tutaj już mamy prawie 100 wszystko, nie? No to jest... Ja nawet nie wiem, czy nierówna 100. Nie, tam teraz kiedyś dorwałem taki prospekt i oczywiście wszyscy mówią 100, ale tam jest gdzieś w granicach 98, 7-8 na tym poziomie. No nie wiem jak to wygląda po latach, bo magnesy też wartości gubią. Nie? My tu biorąc do tych konstrukcji dioskich, to nikt nie robi tego w ten sposób, żeby rozebrać głośnik na części pierwsze, rozmagnesować z powrotem do nominalnych wartości i zrobić te magnesy. Zresztą ja nawet nie mam o tym pojęcia. To będę się tu. Od tego są specjalne maszyny i specjalni fachowcy przecież. Tak, nie? jeżeli tacy jeszcze żyją. Żyją. No, takiego mam znajomego, który na przykład skupuje kosze od RFT, od tych głośników i na tej bazie buduje naprawdę wypasione głośniki, zupełnie od podstaw, nie? Zupełnie od podstaw, jakby tutaj z kolegami żeśmy stosowali te RFT, te duże 15 czy tam 12-calowe na basy na przykład, nie? No to się okazuje, że z tego głośnika można zrobić coś, co jest jeszcze 100 razy lepsze, nie?
No stąd, no ja nie wiem, no ale jak to określić, ale w każdym razie tamte głośniki grają fajnie, a dla tego pana to jest niedopuszczalne po prostu, nie? No to jest taki poziom, nie? No, pewnie te rzeczy są wychwytywalne na jakichś tam bez super czułych aparaturach pomiarowych, natomiast mi na przykład wystarczy, jak mam taką parę równych głośników z tej Saby, nawet mogą mieć w tej chwili 70 lat i po to jest balans, że można troszeczkę sobie dostroić, ale i tak to jest bajka. Po prostu jakość dźwięku, szybkość tych cewek jest niesamowita. Nie, tutaj naprawdę powiem Ci, że ten utwór, ja go będę musiał odsłuchać jeszcze raz, bo naprawdę... No spokojnie. Tak, bo to zrobiłeś już bardzo dużo różnych konstrukcji kolumn i za każdym razem stwierdzaliśmy, że no, jesteśmy... o krok do przodu, że to już chyba będzie koniec. A tutaj pokonałeś w tej chwili naprawdę wszystkie granice, moim zdaniem, bo nie wiem, czy to się da jeszcze pobić. Na pewno są konstrukcje, o których my po prostu nie wiemy. To znaczy, ja powiem tak, kiedyś się zastanawiałem nad tym ciągiem Fibonacciego, zrobiłem kolumny, wyszły świetnie. Naprawdę są świetne kolumny. Polecam każdemu taką przygodę, tak, tutaj mam te kolumny. Tak, pokażę je jeszcze za chwilę. Ale uważam, że jak popatrzymy, ja zawsze inspirację czerpię z przyrody albo ze starych zabytków. I teraz tak, zobacz, na wszystkich starych zabytkach albo wszystkie muszle koncertowe są ukształtowane w kształcie połowy muszli, nie? Tak. Nie wiem, skoro to tak dobrze sobie daje radę, to czemu nie całą muszlę, nie? No. Jakie jest odbicie? No, ja dzisiaj bym na to powiedział budka suflera, jakbym od do połowy to obciął. No, stoi se tam coś małego, a podpowiada w taki sposób, że ci na scenie wiedzą wszystko, a ci za tą budką nic. Nie? To są takie ciekawe zjawiska, które się dzieją po prostu tylko w kształtach. No, zresztą byle taki ustrój podobny, no to zawsze słyszysz morze. On zawsze ten dźwięk tak jest w stanie rozszczepić, że człowiek staje się bardziej czułym na wszystkie dźwięki, nie? I tu jest cała zasada. Mi się wydaje, że generalnie, znaczy jestem pewien, że kanciate, takie dźwięki, one w muzyce generalnie nie służą. Zobacz, jak na przykład ludzie budują te wszystkie piękne horny, nie? Przecież to, co się tam w tych ustrojach dzieje, to jest naprawdę fantastyczne, nie? Już nawet pomijam to, czy ktoś to słyszy, czy nie słyszy, ale to widać wyraźnie na wszystkich pomiarach. Wiesz, ja słyszę tylko na jedno ucho, a usłyszałem dzisiaj dużo więcej, jakby prawie na dwa. Jest szczegółowość naprawdę, bo ja nie wiem, jak jest na przykład zbudowany taki ten w tym ASC, ale tu jest za pomocą na przykład jednego pokrętła robione coś takiego, że z mono przez stereo do przestrzennego takiego surroundu na dwóch głośnikach, czyli coś się musi dziać z wycinaniem pasm czy z czymś, bo jak to inaczej zrobić, nie? Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale na tym sprzęcie można coś takiego zrobić. Ojej. Ja pokażę może teraz tamte konstrukcje, a jeszcze włączymy komputer na chwilę i pokażemy, jak było tworzone. No pewno, no jasne, że tak można. Teraz jest przerwa? Nie. Teraz pokażę z daleka jeszcze te dwie kolumny i teraz pokażę widzom te kolumny i oczywiście wszystkie osoby zainteresowane tego typu konstrukcjami zachęcamy do obejrzenia poprzednich odcinków, bo to jest też coś mega pięknego i słuchaliśmy tutaj. Powiem wam, że naprawdę warto się bawić. Jak ktoś ma troszeczkę smykałki, projekty gotowe zawsze można znaleźć gdzieś opracowane przez ludzi, którzy testowali uznane, że tak powiem, ustroje, wprowadzali swoje korekty, robili badania na tym, jak wpływa na dany ustrój rodzaj wygłuszenia. Ja mam kolegę takiego, Rafała, którego pozdrawiam z Elbląga. On mierzy, waży wszystko dosłownie, jakby ktoś chciał, to może nawet skorzystać z jego pomiarów, bo wszystko ma na wykresach. No ma chłopak po prostu takie zacięcie do tego, że niesamowite to jest. No tutaj
Myszka nie działa? Musi działać. Wiesz co? No mi wyleciała. Nie, jest Nie tutaj. jest? Pokazałaś. No tutaj widać jak miałem ustawione i zrobione pierwsze pasy, nie? To jest na sucho wszystko złożone, spasowane. Sklejka jest w sumie brzozowa i dość ładna, bo ona jest tak jakby z czeczotu odwinięta nawet. Czyli to, co ma ojciec Tadeusz na desce w swoim Maybachu. Tak. No i tak wyglądała cała budka. No tutaj jeszcze dodatkowo przychodzi jeden krążek od góry, jeden krążek na dole. I lepienie się wtedy odbywało w taki sposób, że dół spinałem przez 2 otwory na tak zwanych trytytkach, a później zastąpiłem tymi klockami i skręciłem, bo na początku naprawdę, wierzcie mi, nie wiedziałem, jak sobie z tym dać radę, bo to trochę to, co jedno się ściąga, drugie ci odbija i przeciąga na drugą stronę. Także trochę było trudno. Wszystkie te brzegi są skosowane pod kątem 15 stopni, żeby tam się ładnie wszystko skleiło i jakby ktoś chciał wiedzieć, jaki klej był użyty, to powiem, że to był klej Magic, bo on jest przeźroczysty i jest cały czas elastyczny. Wbrew pozorom on bardzo dobre efekty w takich klejeniach daje. Niby to jest zwykły klej intraligatorski, ale lepiej to działa niż powiedzmy tam Wicol. Nie, Wicol do większych płaszczyzn to owszem, no mam takiego znajomego w Poznaniu. Oczywiście nie widzieliśmy się, ale ze sobą rozmawiamy, jak to zwykle bywa w tych razach. I on lepi gitary, mi tam jakiś klej polepił. Też muszę po prostu zrobić próbę, bo jednak takie instrumenty tam z pudłem, no to już wymagają lepszego kleju. Raz, że to nie ma służyć na 5 minut, a na lata i musi trzymać te różne wygięte po prostu te, nie? Bryły. No i teraz tak, muszę zobaczyć, gdzie mamy następne. Tutaj może. Ojej, o, proszę zobaczyć. Tutaj na tych zdjęciach, Romek, przybliż, bo to są filmy, nie będziemy ich puszczać, no, ale tu widać po prostu na tym, jakie były próby z głośnikami. Tu jest próba na takiej listewce dziurawej. Mam na samym środku wmontowany ten głośnik wysokotonowy i za nim jest Saba 24. Tutaj wyżej, jak będziesz, nie wiem, czy jesteś w stanie pokazać. Tak. Tutaj mamy głośnik Philipsa, też taki unikalny, 25 cm. I wszędzie dokładałem, miałem tak to zrobione, że na tych wszystkich śrubach można było. O, tutaj mamy kolejne głośniki. Wszędzie można było robić próby z tym samym wysokotonowcem i kondensatorem. To już więcej nie kombinowałem, nie? O, tu na przykład mam wklejony zestaw na Seasie. Wszystko głośniki historyczne, stare. Proszę. Ale na których, na tych jednak wyszło najlepiej, które są teraz zainstalowane? Te głośniki akurat poza tym, że grają najlepiej, to jeszcze mają już cały ten współosiowy charakter, czyli i cięcie już między sobą, bo kondensator jest, tutaj go nie widać, ale on jest normalnie na koszu w środku już zamocowany na stałe i dobrany przez firmę Saba. No tutaj otworzyłem teraz te wszystkie głośniki, które były próbowane. Proszę zobaczyć, no było w sumie testowanych 5 zestawów, te 25, które są obecnie i oprócz tego te 20, które pokazywałem na początku programu, 24, te owale, no i te Philipsy. I na tych głośnikach 5 zrobiłem próbę. No każde grają troszeczkę inaczej i tu muszę powiedzieć, że te 20 bez jaj, ale one są naprawdę dynamiczne. No ja nie wiem, naprawdę to kiedyś naprawdę fajnie grające rzeczy były. Dopiero teraz można to odkryć jak gdyby na nowo. Aha, komu to przeszkadzało, nie? Nikomu nie przeszkadzało. No, każdy... tu mamy zdjęcie. O, tutaj inaczej. To jest zdjęcie z boku, a tu widać, jak to jest to wygłuszenie zrobione, nie? Tam, gdzie jest, o, tutaj może pokażę wskaźnikiem, tu, gdzie mamy to wygłuszenie takie akustyczne w postaci tej wełny, to są akurat wsporniki, które łączą się, czyli są 4
a pomiędzy nimi tutaj mamy tą piankę do jajek. No i w środku w głębi jest też taki łapacz tych wszystkich jakby basów niepożądanych. Tutaj widzimy, jak było zlepione wzmocnienie tej czaszy, nie? Na środku jest takie kółko, ono jest tam mniej więcej średnicy chyba 14 czy 15 centymetrów z grubego liściastego drewna. No i tu mamy te wspomnienia, wzmocnienia z tkaniny bawełnianej i to jest wszystko przelaminowane wikolem, nie? Dodatkowo. O, tutaj było. Tu widać lepiej. Tak, tutaj tak. te dwie śruby są mocujące do stędów, a natomiast na tej środkowej trzyma się cała wszystko. konstrukcja, nie? O, tutaj widać lepiej, jak to jest w trakcie roboty. Nie wiem, czy tu będzie widać, bo ja to zrobiłem tak. Tutaj przechodzi to światło od spodu z okna, ale tego pewnie nie będzie tak widać. Raz, że z komputera zdjęcia, a drugie fotografowane przez drugi komputer, także może być dziwacznie. No z takich klinów jest to wszystko poskładane i posklejane. Mamy połączenie od naszego kolegi Zbyszka z Gór Świętokrzyskich, ale niestety musimy go odrzucić. Teraz tak, następne zdjęcie jeszcze może będzie widoczne tu. O, tu tak widać. Tak wygląda ten dzwon z boku. No i stoi, no moja mama go zobaczyła pierwszy raz, mówi, co doniczki robisz do kwiatów, a ja mówię, no tak, o. Tak wygląda czasza, jeszcze raz. Stędy wyglądają w postaci, są takich wygiętych elementów. Początkowo myślałem, że same te parasolki wystarczą. Rzeczywiście wieczorem, jak słuchasz po cichu, to jest wszystko tak zrównoważone, że szok. Natomiast jakby się chciało w dzień trochę więcej basu, zaczyna w pewnych utworach brakować. I to w takich utworach, gdzie bym się spodziewał, że tego basu powinno być w niektórych miejscach bardzo dużo, to on jest właśnie zgubiony przez ten ustrój jakoś w jakiś dziwny sposób. No, niektórzy mówią, że coś tam może w przeciwfazie chodzić. No, tu zadałem zadanie wszystkim moim najlepszym specom od takich tego, co oni na to, nie? No na te i to, o tutaj, o jeszcze raz, tutaj są założone, teraz fajnie widać, tutaj są założone te 20. Wszystko jest za pomocą właśnie tych reduktorków takich, żeby może, o tych głośnikach mówimy właśnie. Od tutaj było przez chwilę widać, pokażę wszystkim, jak wygląda, wybite jest na kapsule. No naprawdę starocie są, wam powiem, ale no kurczę, nic się z nimi nie stało. Tutaj widać oznaczenie. Grają naprawdę fantastycznie. No tu może teraz widać nawet lepiej. Zaskoczony byłem na przykład tymi Philipsami, które mam tam założone, właśnie tymi. Dlaczego? Bo jak próbowałem te głośniki jakby bez obudów żadnych, no to się wydawało mi, że one są kompletnie bez wyrazu, nie? Ale jak się je włoży naprawdę w budy, to się dzieje magia. Naprawdę fantastyczne. Chociaż uważam, że 20 lepiej grają od nich, te 97, 10, bo tutaj miałem je założone w innych konstrukcjach. No i muszę powiedzieć, że tamte są bardziej dynamiczne. Nie wiem, czy to jest zasługa po prostu mniejszej membrany, dłuższego skoku, bo tu im większa jest średnica, to jednak się rozłazi ten dźwięk troszeczkę, on bardziej basowo grał, tak cieplej, jak gdyby, nie wiem jak to określić. No, a to jest ten nowy nabytek, który tam na dole stoi, ten Tandberg. No, bo też wszyscy znają amplitunery, a to jest wzmacniacz, nie? Też go może pokazałem przy okazji. Bardzo fajna rzecz, on jeszcze będzie musiał iść do przejrzenia, bo jakieś szumy mi generuje na prawym kanale. Ale jak już idzie muzyka, to... ale to tylko też słyszę na tych kolumnach, bo na innych nie. I to jest właśnie ten ból, że one tak dekodują dźwięk, nie? Jakieś tam po prostu dziwactwa. Jeszcze muszę sprawdzić, czy czasami gdzieś któryś styk albo coś nie jest zabrudzony, bo może być jakiś delikatny nalot, może to jest zupełnie prozaiczna sprawa, nie? Wezmę, odstawię teraz sprzęt z powrotem do tyłu, tutaj. O. Właśnie. I tak oto mieliśmy okazję
zobaczyć coś naprawdę wyjątkowego. Tak jak powiedziałeś, nie będziesz zdradzał tajemnicy, jak długo nad nimi pracowałeś, a jak długo trwały prace przygotowawcze. Znaczy, ja tą kolumnę, to nie jest tak, że to się po prostu wyleciało jak krowie spod ogona, bo jakby to powiedzieć, podzieliłem ten przekrój okrągły na elementy i dobrałem po prostu tak średnicę, która pasuje do tej wielkości głośnika, że pudło rezonansowe, które powstało za tym, było odpowiednie 4 kolumnom, które są zbudowane 4 razy mniejsze, nie? Bo to tak mniej więcej wychodziło przekrojami i stąd się wzięło, że liczyłem jak gdyby od membrany w drugą stronę. Normalnie to w tym przekroju, który tu pokazywaliśmy, byłby założony głośnik, który ma średnicę 16 cm, gdzieś 16,5, bo takie są, czyli membrana około 5-calowy, no gdzieś tak, nie? No a tu mamy kolumnę 10-calową, czyli tego, ale to też się inaczej tam rozkłada, bo na przykład robiłem próby, gdybym wcześniej nie zrobił tej próby na podwójnym jakby tym hornie, no to bym dzisiaj nie mógł podejść do tego, no bo wiem, że co się tam wtedy działo i co się dzieje tutaj. No to mnie trochę zaskoczyło, muszę przyznać, z tym po prostu taką szczegółowością, jaka tu występuje za tymi głośnikami, no nie? I to było w ten sposób wyliczone. Wszystkie kąty i grubości przekroje są jak gdyby przeliczone, ale one jak gdyby występują w 3D, czyli występują naokoło. To nie jest tylko jeden kanał prostokątny, tylko to jest czasza, nie? I dlaczego taka moja próba była z tym? No bo raz te obserwacje, które wcześniej o których mówiłem, a druga to każdy, który palił papierocha, umie puszczać kółka, nie? Z dymu. No i teraz założyłem sobie w swojej głupiej mózgownicy, że jak tam idzie ciśnienie, to tu idą takie duże koła basowe. W nich idą koła tego głośnika, on de facto jest szerokopasmowcem, ale w tym ustroju on jest tak naprawdę średniotonowym i wewnątrz strumienia średniotonowego idzie drobny strumień wysokotonowy. I rzeczywiście to się dzieje, bo te dźwięki docierają do nas po prostu bezpośrednio w uchu i na przykład to już zauważyłeś, co się dzieje przy tych kolumnach, że wstanie się pół metra dalej. Tu najbardziej zaskoczona była taka moja krewna. Przyszła tu pogadać z moją żoną. Moja żona sobie spokojnie tam na bocznej kanapie rozmawia. Ona usiadła na środku i mówi, kurde, no ale Ula, ja tu nic nie słyszę. Ja tu nic nie słyszę. A ja mówię, nie, jak dobrze, wszystko słuchaj, normalnie rozmawiamy. A mówi, weź się przesiedź na moją kanapę tylko. Zobaczysz. A on mówi, rzeczywiście, co się dzieje, nie? A no, bo w tym punkcie tam na środku, bo to są, jakby to powiedzieć, kolumny dla jednego audiofila. I o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi, bo nikt nie będzie pies z kotem, nigdy nie będzie słuchał muzyki, nie? Jak to, nie, to może brzydko zabrzmi, ale moja żona to nie, ona zawsze siada z boku. Ja mówię, usiądź się na środku, oceń, jaka jest, a mówię, ja tu nic nie słyszę. No, i wszystko, nie? I dlatego teraz nagramy taką dobrą minutę, 2 bez mikrofonów. A jeszcze słyszymy 4. utwór, bo jeszcze nie był. Czekaj. Aha, 4. Czwartego tylko, że tutaj przy mikrofonach, które my mamy ubrane, to... Trochę niech tam pomruczy. No, elektronika to brzmi po prostu, bo to jest płaska muzyka w sumie. Ale ci powiem, jak ci puszczę później orkiestrę tego pana, bo Beatlesów już słyszałeś, ale Louisa Armstronga, stare nagrania. Albo jeszcze tam mam taki playlistę takich właśnie starych utworów z lat 50. No powiem ci szczerze, że ci, co nawet tego do tej pory nie lubili, aby posłuchali, to zupełnie im się to spodoba, bo słychać rzeczywiście każdy instrument, nie? I co ten dany wykonawca, muzyk tam wkłada w tą całą, bo wiesz, jak usłyszysz całą muzykę, to mówisz, dobra, mokra plama jest, nie? Ale mokra plama składa się z różnych głębokości, z różnych kolorów czasami, nie? I tak jest też w muzyce, nie? No. To usiądziemy w tej chwili, posłuchamy tej muzyki. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że będę miał tutaj możliwość. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Przemek jak zawsze będzie odpowiadał. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję. Na naszej stronie wehikuł-czasu.com znajdziecie nasze eksponaty, a
na własne oczy będzie można już je najprawdopodobniej niedługo zobaczyć w naszym muzeum. Także dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają nasz projekt poprzez naszą rzutkę. Gdyby ktoś chciał to uczynić, to oczywiście link pod tym filmem, jak również na naszej stronie. Jeszcze raz, Przemek, dziękuję, że mogłem u Ciebie ten odcinek zrobić, że mogliśmy porozmawiać. Nagramy teraz dla Was krótki wycinek z samego mikrofonu z telefonu, a ja się potem zagłębię z Przemkiem i posłuchamy, jak te kolumny grają naprawdę Śmieszne z inną muzyką. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.